Wierzycie w duchy, zjawy, czarną magię? Opowiem wam historię wielkiej mistyfikacji, której ofiarą padł król Polski, a oszuści zdobyli bogactwo i wpływy na królewskim dworze. 8 maja 1551 roku w Krakowie umiera żona króla Polski Zygmunta Augusta, Barbara Radziwiłłówna. Król 2 lata po śmierci Barbary ożenił się po raz trzeci z Katarzyną Habsburżanką. Zygmunt August miał nadzieję, że żona urodzi mu syna, ale Katarzyna okazała się bezpłodna. Nieszczęśliwy w małżeństwie i coraz bardziej rozchwiany emocjonalnie, bez perspektyw na spłodzenie następcy, król doszedł do pełnego przekonania, że litewska magnatka zmarła w 1551 roku była miłością jego życia. W XVI-wiecznej Europie alchemia i wiara w wiedzę tajemną była dość powszechna. Władcy utrzymywali na swych dworach alchemików. Szczególne upodobania do magii przejawiał też król Zygmunt August. Fakt ten postanowiła wykorzystać grupa dworzan pragnących zdobyć bogactwo i większe wpływy na dworze królewskim. Dworzanie wymyślili perfidną mistyfikację, która miała doprowadzić ich do bogactwa. Mikołaj i Jerzy Mniszek postanowili ukazać królowi ducha jego zmarłej żony Barbary. Pomóc miał im podkanclerzy koronny i późniejszy biskup krakowski Franciszek Krasiński oraz alchemik Laurentius Dur. Z łaciny Durentius oznacza twardy, stąd miało się pojawić jego spolszczone nazwisko Twardowski. Nieznana jest dokładna data seansu spirytystycznego, który miał sprowadzić Barbarę Radziwiłłównę przed oblicze męża. Zachowane relacje są wzajemnie sprzeczne. Jedne mówią, że podjęto próbę wkrótce po śmierci królowej, inne, że seans spirytystyczny odbył się w nocy z 7 na 8 maja 1569 roku. Wszystko zaczęło się od potajemnych wizyt Mikołaja w klasztorze Bernardynek. Miał tam w żeńskim przebraniu spotykać się z córką warszawskich mieszczan, Barbarą Giżanką. Młodą kobietę umieszczono za murami klasztoru, aby trzymała się z dala od pokus i nie oddawała nierządowi, chyba z marnym skutkiem. Mikołaj zauważył, że Barbara jest podobna do Barbary Radziwiłłówny. Mniszkowie nie mogli przepuścić takiej okazji. Mikołaj był pokojowcem Zygmunta i miał stały dostęp do monarchy. W odpowiednim momencie podsunął mu pomysł wywołania ducha jego ukochanej żony. Zygmunt nie myślał o niczym innym. Prosił nawet nadwornego astrologa o zapewnienie, że seans nie zburzy w żaden sposób spokoju zmarłej. Do współpracy przy spektaklu zaangażowano za swoistą opłatą guślarkę, która przygotowała króla do seansu. Zaleciła mu jednodniowy post oraz przedstawiła zaklęcia, które miał wypowiedzieć o północy jako inwokację konieczną do przywołania ducha. Wszystko zaangażowano niezwykle skrupulatnie. Skopiowano suknię Barbary, aby Giżanka stała się jeszcze bardziej do niej podobna. Nasmarowano nawet zawiasy drzwi, aby niespodziewane skrzypnięcie nie zdemaskowało mistyfikacji. W noc seansu monarchę wprowadzono do oblitej ciemnym materiałem sali, gdzie paliła się tylko jedna świeca. Na krótko przed północą pozostał w niej sam. Guślarka opuściła komnatę ostatnia, pozostawiając również lekko uchylone drzwi. O północy król wypowiedział zaklęcie i wtedy dworzanie przez pozostawioną w drzwiach szparę wprowadzili Giżankę do środka. Wedle doniesień król na widok zjawy krzyknął, zerwał się z krzesła i chciał do niej podbiec. Dworzanie przygotowali się na taką ewentualność.
Wcześniej zrobili w ścianie specjalny otwór. Teraz włożyli do niego kij i strącili świecę. Jedyne źródło światła w komnacie. W ciemności mniszchowie wyprowadzili Giżankę z pokoju. Król był zaś święcie przekonany, że zobaczył ducha Barbary Radziwiłłówny. Mistyfikacja nie mogłaby się powieść bez mistrza ceremonii, którym był nadworny alchemik Zygmunta Laurentius Dur, czyli Twardowski. Alchemik zainkasował pokaźną sumę za nadzór nad tym całym przedsięwzięciem. Nie cieszył się jednak bogactwem. Został zamordowany prawdopodobnie z rozkazu mniszchów. Dworzanie pozbyli się świadków Dura i prawdopodobnie guślarki. Wiedzieli, że jeżeli mistyfikacja wyjdzie na jaw, stracą życie. Bracia dzięki mistyfikacji zyskali za to ogromne wpływy na schorowanego monarchę. Po seansie prawdopodobnie podsunięto mu prawdziwą Barbarę Giżankę, co umocniło jeszcze bardziej ich wpływy na dworze królewskim. Mniszchowie przez ostatnie lata życia króla niezwykle się wzbogacili. Po śmierci Zygmunta Augusta w lipcu 1572 roku wszczęto przeciw nim śledztwo. Braciom zarzucono m.in. obrabowanie osobistego skarbca monarchy. Ostatecznie jednak Mikołaj i Jerzy nie ponieśli żadnej kary. Mikołaj zmarł w 1597 roku. Jerzy weźmie jeszcze raz udział w historycznej mistyfikacji. Wyda za mąż swoją córkę Marynę za Dymitra Samozwańca. Weźmie udział w wyprawie na Moskwę i osadzi córkę na tronie Rosji. Tą historię zobaczycie w filmie, którego karta wyświetla się teraz w górnym prawym rogu, a link znajduje się w opisie tego filmu. Zapraszam.